No i moi kochani, przed nami Giewon. Siemanko z Zakopanego. Ale kocham tutaj być, jejku. Jesteśmy właśnie na Krupówkach. Przyjechaliśmy sobie na śniadanko, bo dzisiaj mamy dzień relaksu, czekamy na moich rodziców. Jedziemy do Term, Do Bukowiny Tatrzańskie, dokładnie, na Termy. Później jakaś Gubałówka, później tutaj fajnie, jeszcze znowu wrócimy wieczorem. Ogólnie zapowiada się świetny dzień relaksu. Po ostatnim czasie, który mieliśmy naprawdę bardzo intensywny, przyda nam się po prostu tak troszkę odpocząć, chociaż jeden dzień. Bo za długo tego nie będzie, wiadomo, fajnie by było posiedzieć parę dni, no ale jest jak jest. Ale powiem wam, że naprawdę lubię tutaj być. Ja też. Zakopane ma taką fajną energię. No. Góralski klimat, coś co uwielbiam. Niestety w tym roku nie dam rady iść w góry. No cóż, trudno. Ale chociaż zjemy oscypka, Właśnie. kwaśnicę. Oscypka z boczkiem, nie mogę się doczekać. Krupówki jeszcze śpią trochę. Jest już trochę ludzi, ale jeszcze wiele rzeczy pozamykanych. Także więcej troszkę później pokażemy. A teraz jakaś focia. Co nie, ale Tak. obowiązkowo. Ostatnio spotkaliśmy misia białego. Co nie, Ala? Jak się jeszcze raz zrobić zdjęcie z misiem? Idziemy, tak. A ja jak? nie mam gotówki. Ej, czekaj, zobaczę. Ja mam. Ciekawe, czy kartą przyjmuje miś. W sumie w tych czasach to jest powinien. Wcale bym się nie zdziwił. Ja też bym się zdziwiła. A co taki dziwny? Gdzie on ma szyję? To jest naprawdę ten pan. Miłego dnia Państwu. Dobry. To samo. Ej, góry z dolinami, dałby gwozd wyzłocić. Kiedyś mi chciały młode roki wrócić. Johi! Pięknie, pięknie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy. Śniadanko na Krupówkach. Jak to my, nomadzi, typowo. Tak w ogóle wczoraj po drodze byliśmy w Krakowie. Z Tomkiem, szalonym reporterem, nagrywałem podcast. Także w przyszły czwartek będziecie mogli go oglądać. Myślę, że naprawdę wyszła bardzo, bardzo fajna rozmowa. Godzinę 20 będzie miał filmik, także będzie na pewno o czym posłuchać. Ale zanim jeszcze wyjdzie, to na pewno wam o tym przypomnę. Ale super się gadało. Także zapraszam was na szalony podcast. To nie Ala. To jest szalona Ala, a tam był szalony podcast. No i właśnie dojeżdżamy do Term w Bukowinie Tatrzańskiej. Szczerze to tak mi się wydaje, ale chyba nigdy tu nie byłem wcześniej w tych termach, także coś nowego. Zaraz wam powiem, ile tutaj wejście kosztuje. Na cały dzień chyba bierzemy, tak? 3 godziny. Bo to jest z saunami, bo karty normalnie masz bez No ja z saunami sobie biorę, na pewno. To mi nie musi. Zaraz zobaczymy. Trochę wam pokażę, jak wygląda w środku. No nie za wiele bierzemy. Nie ma co, ale trochę zobaczycie, żeście mieli lekki obraz chociaż tego, jak to wygląda i że fajnie tutaj przyjechać. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobra, pokażę wam mniej więcej level po levelu. Tam możecie zobaczyć, tam są sauny. Przed chwilą byłem, plus jeszcze studio fryzjerskie, jakieś spa ogólnie. Sauny świetne. Ale z saunami jest tak, że trzeba wchodzić w samym ręczniku. Jak spotkałem tam moich 2 obserwatorów, w sumie jednego z dziewczyną, no to już ta sauna się dla mnie skończyła. Bo nie mogłem sobie na przykład wejść do zimnej wody później, bo trzeba wchodzić nago. Mogłeś. Znaczy mogłem, wiadomo, że mogłem, ale nie wypadało. Tutaj na górze leżaczki, wszędzie, żeby się zrelaksować. Stołówkę macie. Tutaj wokół zegara się przechodzi dookoła, tak fajnie. Różne masażery. Macie tu też oczywiście miejsce dla dzieci, gdzie się mogą bawić. Chyba 4 zjeżdżalnie, ale tam nie będę wchodził, nie będę kręcił. Nie wiecie jak jest. Tutaj jeszcze jacuzzi z jednej strony, z drugiej strony. Jest strefa dla dzieciaków. Te różne dziwne lustra. No. I na zewnątrz 3 baseny. No, tutaj się ze zjeżdżalni schodzi. Jakiś brodzik dla dzieci. Ogólnie powiem wam tak, że naprawdę potrzebowaliśmy takiego dnia. Żeby się tak odprężyć.
spędzić go z rodzicami. To dopiero początek. Później czeka nas naprawdę jeszcze parę fajnych miejsc. To mam nadzieję, że się nie zepsuje. Wiadomo co, pogoda, bo dzisiaj zapowiadają w tej części Polski grad. Ale myślę, że mamy farta i nam się uda. Tutaj kolejny basenik i najlepsze, że we wszystkich jest naprawdę tak ciepła woda. Znakomicie się relaksuje w tym. I tu ostatni, gdzie dookoła się wchodzi jakby do takiej jaskini i prąd wody po prostu cię pcha i sobie płyniesz dookoła. No, stąd by było na tyle, więcej nie będę pokazywał. Reszta później. No i Bukowina Tatrzańska za nami, Ala robi makijaż. Ja akurat dzisiaj nie. A ja akurat właśnie wyjątkowo ci robię, bo chcę mieć ładne zdjęcie na gubą. Akurat Ala wyjątkowo robi, a ja wyjątkowo nie robię. Także wiecie, jedziemy szybko coś zjeść, jakieś pyszne góralskie jedzonko. Staramy się coś pokazać, bo chcę mieć naprawdę kwaśnicę, taką na żeberku wybrać. Do tego... Moskole. Moskole? Co to jest? No to takie jakby placki, takie nie wiem jak to powiedzieć. Jakieś tam racuchy, placki? Ale nie, no wszyscy wiedzą co to są moskole. No, co No ja nie na przykład. Dobra, coś jeszcze takiego góralskiego typowego, może jakąś góralską taką deskę albo coś. A później na kroplówkach oczywiście oscypki. Ale powiem wam jedną ciekawą rzecz. W tamtym roku najgorszego oscypka, a jadłem ich w życiu totalnie bardzo dużo, bo jestem z gór. Jadłem najgorszego w życiu na Gubałówce. Ja też. Był tak okropny po prostu. To w ogóle serio. nie wiem ile on miał i w ogóle ile razy był już odgrzewany na tym grillu i tak dalej. Gdzie tam powinien być przemiał totalny, bo było dużo ludzi. I powinno się szanować klienta mimo wszystko, bo był drogi dosyć. Nie? Okropny był. Ale dzisiaj sprawdzę jeszcze raz. Zobaczymy. No i stwierdziliśmy, że zjemy sobie tutaj w takiej pięknej góralskiej chacie. Witajcie. No i tu jest klimat. Chcieliśmy sobie znaleźć właśnie taką piękną karczmę góralską, jakimś widokiem na góry. I myślę, że to będzie odpowiednie miejsce. I co, jest ładny widok? O. Alicja, idź tam, będziesz miała. Nie, no właśnie to ja mogę tak siedzieć. Ja tam też mam ładne. Dzieci są. O widzisz, to Takie jest karczma pod stancją. Nie, że ten moskol to jest podpłomyk z gotowanych ziemniaków i mąki. To masz wytłumaczenie, co to jest. Aha. Fajne nazwy tutaj są. Na przykład chleb ze smolcem. Chleb ze smolcem. Albo moskol ze skwiercącym śpekiem. Nawet nie potrafię tego przeczytać. A, moskol ze śpikiem z nosy. Takie tam. A to po prostu jest trochę jakiego Moskol z bryndzą, z masłem czosnkowym. No, nie lekko się mówi po góralsku. Teraz ja właśnie wezmę ten moskola. I zaczynamy. Najpierw smalczyk dobry góralski z chlebkiem, piwo z sokiem i do tego ogórki. Złoto. Ja myślę, że trochę za dużo nabraliśmy tego jedzenia ogólnie. Znaczy nie teraz, jeszcze nie przyszło. Ale zaszaleliśmy. Wiecie jak to jest, jak człowiek jest głodny i zamawiam. To jest po prostu tak. Jesteśmy po 3 godzinach tam na basenach i tak dalej. To woda wyciąga energię i się chce jeść. Och jejku. No i jak tam? w kapeluszu. Próbujemy góralskiej kwaśnicy. Może być tutaj. Ale petarda. Mogło być troszkę bardziej kwaśne, ale jest naprawdę dobre. Tu jeszcze żureczek. Ala testuje żurek. Muszę chyba Dobra, bierz tą. Pani może się pomyliła złą. Dobre? Na pewno nie tak jak mamy, ale może być. No to tak, mamusia ma golonko z kapustką, tata ma schabowego, Ja mam moskol. Ala ma moskol, ale... Ja pamiętam, że mi to chyba nie smakowało w tamtym roku. Tak? A nie wiem, mieliśmy masełko jakieś takie... No, a nie było jeszcze na tym oscypka przypadkiem wtedy? Mieliśmy chyba, no. No właśnie, tak mi się wydaje. Dobra, na przystawkę próbujemy moskola z boczkiem i z oscypkiem. Trochę sobie inaczej to wyobrażałem, że to będzie wyglądało. ja też sobie to inaczej wyobrażałam. Co, nie chcę go przeciąć? Jezu. O dobra już.
Jak chcesz sobie... Spróbuj, jak to smakuje. Mi się wydaje, że ten placek to będzie podobny do takiej arepy, jak się w Kolumbii jadło, bo tak wygląda przynajmniej. Nie jadłam arepę przecież. Jadło się arepę, no tak. Ciekawe. Spróbuj. Dobra? Zrobiłeś już moją tam? Tak. Pyszną golonę. Teraz jeden z widzów podpowiedział mi fajny punkt widokowy. Jesteśmy w miejscowości Glicarowa Górna. No widok jest piękny. No trochę tam jest zachmurzone, ale ogólnie i tak jest wspaniale. Góralski klimat. Te chatki z Bali też są świetne. Wchodzimy do Zakopanego. Nawet nie wiedziałem, że stąd wyjechaliśmy. Idziemy właśnie na Gubałówkę. Znaczy idziemy jak idziemy. Tam mamy samochód zaparkowany na parkingu. I teraz właśnie trzeba dojść tam chwilę. Boga, tak na razie sprzyja, także jest świetnie. Bardzo lubię klimat gór. Dajcie w komentarzach, kto z Was jest bardziej team góry czy team morze. I niekoniecznie mówię o polskim morzu. Bo wtedy pewnie jakieś 90% wybierze team góry. Wiadomo, każdy wie dlaczego. Ale takie wiecie, gdzieś tam sobie pojechać gdzieś w jakieś ładne rejony nad morzem. Albo, wiecie, ja osobiście, dla mnie to jest ciężko wybrać. Ja do życia oczywiście team morze. Kocham wyspę, kocham życie na wyspie, kocham plaże i tak dalej, i tak dalej. To jest typowo dla mnie. Nic mnie tak dobrze nie relaksuje jak widok morza. Ale góry też są wspaniałe. Ze względu na to, że wiecie, no choćby ostatnio byłem w takich Himalajach, no to było tak niesamowite, że się tam niesamowicie dobrze czułem. Do Polski w góry też lubię przyjechać, w Tatry. To jest, no nie tylko, no, wiele mamy pasm, ale wiecie, no tutaj do Zakopanego przyjechać to też znakomite. Dlatego dajcie znać, co lubicie. W ogóle w tym roku, tak jak mówiłem, mam zamiar zdobyć jeden szczyt w Afryce. Oczywiście chodzi o Kilimandżaro, to chyba nie jest żadna nowość, że o tym właśnie mówię. Miejmy nadzieję, że mi się to uda. Troszkę plany się pozmieniały, ze względu na coś, co się wydarzy niedługo, ale w późniejszym terminie jeszcze może się to uda. Tak w ogóle z Extreme Hobby zrobiliśmy nowe koszulki. Jest taki wzór wakacyjny. Jest jeszcze w kolorze czarnym, plus jeszcze dodatkowo są do tego spodenki też w takim kolorze. Taki typowo wakacyjny secik. I oprócz tego jeszcze zrobili czarny dresik, czyli bluza i spodnie dresowe. Dodatkowo jeszcze rashgarda do treningów z długim rękawem. Spodenki takie walotu do MMA, takie obcisłe. Wejdźcie na stronkę, na dole macie podaną. Zobaczycie, jakie fajne rzeczy są. No i jesteśmy. Polana Szymonkowa. Aha. Kurczę, chyba nigdy nie byłem w Zakopanem na żadnej desce, a nic. No dalej, my jesteśmy w złym miejscu. O, dobra, cofam to. No i miejsce, które mi wysyłało tyle osób, że po prostu szok. Karczma, Pająk. Zapraszamy. To nie moje. Zapraszam do mojej karczmy. Wiecie, tak troszkę się zarobiło na tym YouTube, to otworzyło się w Zakopanem koło Gubałówki swoją karczmę. Wiecie jak jest. Za pieniądze z YouTube'a. Wiecie jak jest, trzeba inwestować, nie rozwalać wszystko na głupoty, melanże i w ogóle. Także sobie zainwestowałem. Skromnie, taki wiecie. Skromny domek z widokiem na Giewont. No ale wiecie, ja już taki jestem skromny po prostu. Znacie mnie trochę. Tak, zapraszamy do pajęczej sieci smaku. Wiecie, jeszcze kiedyś jak nie byłem z Alą, to tego smaku nie było. Ale pięknie widać Giewont. Ala, widziałeś ten napis tam w tej karczmie? No. Zapraszam do sieci Pająka. Tak. Się tyczyło jeszcze, wiesz, jak nie byliśmy razem, teraz dopisaliśmy smaku, żeby nie było. ale też zaprosiłem. Ciekawe czy dobre w ogóle, bo ty tak mówisz, Ali też dużo osób przyjdzie, a nie wiadomo, czy tam Ali też zaprosiłem do sieci Pająka i została. No, ugrzęzła. Złapałem muchę. Ale jesteś muchą.
myślisz, całe takie. Do twarzy mi takich? Ładnie, no. Konie dla niskorosłych. Konie dla hasbuli. No i tutaj jesteśmy w tym najpiękniejszym miejscu. Akurat pięknie jest Golden Hour. Lepiej nie mogliśmy trafić. Ale tu jest dzisiaj ludzi, a jest środa. A środa to dzień nie tego co myślicie, ale też. Wiadomo. Ale środa też jest dzień live'a i prawdopodobnie może nam się uda zrobić. Ale to się jeszcze okaże, jaki będzie internet w hotelu, bo ogólnie sieć jest bardzo słaba. A... Czekajcie, bo akurat już przyszedłem zdjęcie robić. No i kończyć, już chciałem dokończyć to, co zaczynałem mówić, że jak byliśmy tu ostatnim razem, to tu prawie nikogo nie było, to było w tamtym roku i to były też wakacje. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że tu nikogo nie ma, było parę osób, a teraz nie wiem, czy będziemy mieli gdzie w ogóle usiąść. Jest tyle osób. Kolejny smak wakacji. Jakbyście pytali, tam ale nie lubi śmietany. Tak, tylko... ale nie. Ale standardowo tylko bita śmietana. Tylko cukier puder. Jak można tak gofra jeść w ogóle? Normalnie To jest najlepszy. szok. Gofer musi być taki. Nie taki. Taki? Nie taki. Taki? Nie taki. Mnie to kochają w tym Zakopanem normalnie. Wiecie co, no tam jakaś taka mała popularność jest, no ale żeby od razu robić karczmę, polanę, znaczy to jest ulica. Szanuję bardzo i dziękuję. Jest mi bardzo miło. Już się zbieramy, trochę się zimno zrobiło, trzeba się ubrać. Wiecie, w górach to jednak bardziej się trochę odczuwa temperaturę. Jedziemy pod hotel, zaryj luzę i jedziemy na Krupówki. Tam jak się ściemni, to będzie naprawdę fajnie. W sumie ostatnio jak byliśmy, to nie pamiętam, czy tam byliśmy jak było ciemno, czy tylko w dzień. Chyba tak. To mi się wydaje. A jak nie, to dzisiaj będziemy. I wam pokażemy, jak tam wygląda lato w tym roku. Właśnie, przypomniałem sobie teraz jedną bardzo ważną rzecz. To, że mamy wyjazd do Pakistanu, który jest od 20 do 29 września. Mamy jeszcze parę miejsc, także jeśli ktoś jest chętny pojechać z nami do pięknego Pakistanu, pozwiedzać tam, 10-dniowa wycieczka, zwiedzanie, będziemy Karakorum Highway jechać. Piękny miejsc, zaczynamy w stolicy. Dajcie znać mi lub dziewczynom z Tuk Tuk Tours. Najlepiej na Instagramie znaleźć po prostu tuk.tours. Odezwać się tam do nich, one zdradzą wszystkie szczegóły wyjazdu. Będzie naprawdę świetna ekipa, będzie fajny wyjazd. No i jeśli ktoś w ogóle chce tak sobie spędzić z nami czas na takim wyjeździe, to jest znakomita okazja. Nie wiem, kiedy będzie kolejna, także warto skorzystać. No jesteśmy na Krupówkach. Będziemy szukać jakiegoś miejsca, gdzie gra góralska muzyka. O, już nawet tutaj jest. No ale idziemy najpierw się przejść, jeszcze misia poszukać. Nie. Gdzie jest hostel? Co? Gdzie? Tu hostel. A, Top Hostel, no. No ciekawe, ile hostel na Krupówkach kosztuje. Pewnie ze 100 zł, jak nie więcej. No ale w porównaniu... Mogę ci wziąć ze Świnkopik, Peppo Pig. Nie no, ale teraz... wszystkim rodzicom, którzy są narażeni na te wszystkie świecidełka, jak są ze swoimi dziećmi. Oni wiedzą po co... To aż woła, kup mnie. Oni wiedzą jak A jest. pewnie. Idziemy znaleźć misia. W tamtym roku jak go znaleźliśmy, to już był dobrze pijany. I zdjęcie tylko 20 zł. Co łaska 20 zł. Tutaj kolejne miejsce, gdzie górale grają w środku.
Ale to jest klimacik. Ej, właśnie bierzemy ostrypki, czy jest ciepłe? Dobry, ma pani ciepłe? O. Ale taki korbacz może chociaż weźmiemy sobie tak opojeść, co? No to możemy, To no. jeden taki korbacz biały. Coś chcecie? Jakiś ten? Biały, tak? Tak. Jest misiek. On ma zarąbiste wąsy. W tym roku zdjęcia nie robimy. W tamtym mieliśmy, to raz wystarczy, wiecie jak jest. No i jak ktoś chce zobaczyć, to jest na Instagramie. No, ale wtedy też raz trochę pogadaliśmy. On mówi, że już naprawdę od wielu lat jest. Także podziwiam. Ale w sumie jak zarabia takie siano, to mu się wcale nie dziwię. Bo porobi sobie zdjęcia, myślę, że dziennie to tak z 1000-2 to sobie może zarobić. Takie wakacje. A w zimie to tak samo, to pewnie jeszcze więcej. Powiem wam, że tych ludzi naprawdę podziwiam, że potrafią się nie ruszać tyle czasu. Ja to nie wytrzymał, z moimi owsikami w tyłku, z moim ADHD. No i na koniec dnia pogoda się mocno popsuła. Ale ważne, że cały dzień bardzo udany. Teraz to sobie może już lać, jak wracamy do domu. Padam po prostu. Jestem po treningu właśnie u Jarka Rogowskiego. Dziękuję bardzo. Miał tu swój obóz. Akurat w Zakopanem Marcin Bandel też przyjechał. Mój trenero Nikola. Pozdrawiam chłopaki. Naprawdę świetnie było się zobaczyć i przycisnąć z tak mocnym treningiem. Naprawdę zawsze tutaj dobrze potrenuję. Także jestem bardzo zadowolony. Znaczy z nimi, nie tutaj. Z nimi zawsze dobrze potrenuję. I teraz trzeba ruszać dalej w trasę. Nic nie nagrywałem, bo teraz trzeba coraz mniej nagrywać, a coraz więcej trenować. No, po treningu powiem wam, że tak wychodzi ze mnie teraz zmęczenie, a mamy jakieś 6 godzin jazdy. Po drodze jedziemy jeszcze na spotkanie z Matim, czyli z moim dietetykiem, który mi będzie pomagał, oczywiście zawsze mi pomaga w suplementacji, w dobrze dobranym wszystkim tym, co potrzebuję. No i później lecimy do Warszawy, a następnie Sokółka i Białystok. Także kolejny odcinek właśnie będzie z Sokółki, z miejsca, gdzie wychowała się Ala, gdzie były kręcone 2 filmy, czyli u Pana Boga za piecem i u Pana Boga w ogródku, tak? Tak. Dokładnie tak, pokażemy wam fajne miejsca. I jeszcze jest u Pana Boga za miedzą, to jest trzecia część. Jeszcze trzecia część, no dokładnie. Także pokażemy wam jeszcze Podlasie troszkę, pojedziemy jeszcze do fajnego miejsca, które nazywa się miejscowość 1000 Okiennic. Nie, to jest kraina. Kraina otwartych okiennic. No dobra, no coś takiego. No, byłem bardzo blisko. Tak. Coś mi tam Ala wspomniała. Właśnie 1001 nocy, to tak. No, i właśnie tam jedziemy. Tam też pojedziemy. Kolejny odcinek pewnie będzie dopiero w niedzielę, także zapraszamy serdecznie. Może uda się w międzyczasie w piątek albo w sobotę jakiegoś live'a zrobić. To też oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy na te live'y, bo tam można zadawać pytania, możemy sobie porozmawiać fajnie i tak dalej. Fajnie można posłuchać też. No i to by było na tyle. No. Wyjazd z góry naprawdę niesamowicie udany. Szkoda, że tak krótko, ale pogoda się udała znakomita. Jeśli byśmy byli dzisiaj, a nie wczoraj, no to już była totalna klapa. No bo od wczoraj jak zaczęło padać, no to padało cały czas. Jest jak jest. Jak wam się podoba ten odcinek, to zostawcie subskrypcję oczywiście, napiszcie w komentarzach, czy lubicie jeździć w góry, czy jesteście team morze, czy team góry, bo to jest bardzo ciekawe. Czy team oba. Czy team oba. Zrobiłem właśnie na Instagramie też takie porównanie i powiem wam, że jakieś 80% ludzi wybiera góry. Co było dla mnie lekkim zaskoczeniem, no ale jest jak jest. No bo jak ktoś pomyśli góry albo polskie morze, no to się nie dziwię. No, także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, na razie. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way.